Witam serdecznie na moim kanale i dziękuję za to, że zdecydowałeś się obejrzeć właśnie to nagranie. Jest to część druga serii czwartej odcinków prosto z życia wziętych, opartych o własne doświadczenia życiowe. Drogi widzu, dzisiejszą historią z równie wielką przyjemnością odkryję przed Tobą kolejne już etapy swojej wewnętrznej przemiany. Co oczywiście ma na celu ułatwić Ci zrozumienie siebie, a w tym mechanizmu działania Twojej psychiki. Oczywiście, jak zawsze, jest o czym opowiadać, bo w moim życiu faktycznie zaczynało robić się coraz ciekawiej. A to chociażby dlatego, że tak zupełnie z dnia na dzień raptem zaczęłam dostrzegać światełko w tunelu. Wszystko powoli zaczynało nabierać sensu. A więc pozwól, że swoją dzisiejszą opowieścią zabiorę Cię w magiczną podróż, w której opowiem Ci o swoich kolejnych doświadczeniach. Doświadczeniach, które tym razem zdawały się być z totalnie innego wymiaru. I choć wciąż pozostajemy na ziemi, to jednak już za chwilę przekonasz się, że zmiana perspektywy postrzegania faktycznie może sprawić, że będziesz czuł się jak w zupełnie innym świecie. Zatem zapraszam do wysłuchania. Pozwól, że zadam Ci kilka pytań, po czym poproszę Cię, abyś na chwilę zatrzymał to nagranie i zastanowił się nad odpowiedziami do tych pytań. Czy często zdarza Ci się mówić, że życie jest niesprawiedliwe? Albo dlaczego ja? Czy kiedykolwiek zastanawiało Cię, dlaczego faktycznie spotykają Cię rzeczy, które Cię spotykają? Dlaczego ludzie zachowują się wobec Ciebie tak, jak się zachowują? Czy chociażby fakt, że Twoje życie wygląda tak, a nie inaczej? Czyli powiedzmy, że Twoje obecne życie nie do końca wygląda tak, jak faktycznie byś tego chciał. Zatem teraz poproszę Cię, abyś wyłączył to nagranie na chwilę i powrócił, kiedy uzyskasz odpowiedzi. Dobrze, a teraz poproszę Cię, żebyś zamknął na chwilę oczy i wziął najgłębszy z możliwych oddech. A teraz powoli go wypuszczając, rozluźnij się i pozwól, aby wszelkie nowe informacje, które zaraz Ci przekażę, były z łatwością przez Ciebie pochłaniane. Żeby nie spotkały się z oporem czy też odrzuceniem, ale z otwartością i zainteresowaniem, bo tylko w taki sposób doprowadzisz do jakiejkolwiek przemiany. I choć niektóre z informacji dla umysłu mogą brzmieć niedorzecznie, czy też przypominać senne marzenia, to zapewniam Cię, że jeśli mimo wszystko otworzysz się na tę wiedzę, już wkrótce przekonasz się, że nie ma nic bardziej prawdziwego od uczucia, które faktycznie pojawia się wraz z odnalezieniem w tym wszystkim głębokiego znaczenia. Otóż w przeszłości wielokrotnie wspomniałam, że nasze ego lubi sprawdzoną wiedzę. Ego lubi mieć pewność, że ma twardy grunt pod nogami, bo tylko wtedy czuje się pewnie i ma poczucie kontroli i komfortu. A przecież prawdą jest, że nie wszystkie zakodowane w naszym umyśle informacje są prawdziwe, ale również to, że nie wszystkie informacje mają na nas pozytywny wpływ. Prawda? A to oznacza, że nie powinniśmy kierować się naszym umysłem, lecz sercem, a raczej intuicją, bo to w rzeczywistości ona
wie, co jest dla nas najlepszym. Być może na początku niezbyt komfortowym, bo jest czymś nowym, ale zważając na fakt, że większość z nas żyje w nieświadomości, chciałabym zwrócić szczególną uwagę na chociażby taki przypadek. Człowiek przez lata wychowujący się w patologii czy ubóstwie w końcu zaakceptuje swoją sytuację i uzna za swoją rzeczywistość, tak? A to oznacza, że nie doświadczając innej jak ta rzeczywistości, wszystko co obce będzie mu zupełnie obce i równie niewygodne, tak? A przecież to, że ktoś wychował się w patologii, wcale nie musi oznaczać, że w przyszłości nie może założyć własnej, zdrowej i kochającej się rodziny. Tak? Natomiast osoba wychowana w ubóstwie wcale nie musi oznaczać, że już na zawsze pozostanie w takim stanie bycia. Bo widzisz, jedyną przeszkodą, która może stanąć nam na drodze do osiągnięcia sukcesu, jest co jedynie nasz umysł. A dokładniej zaprogramowane w nim przekonania. A więc prawdą jest, że wystarczy pozwolić sobie na otwarcie się na nową wiedzę i chociażby spróbowanie czegoś zupełnie innego. Bo kto wie, być może to coś innego, to coś nowego w końcu sprawi, że doznamy upragnionej ulgi, a nie chaosu i cierpienia. Czy nigdy nie zastanawiało Cię, jakby to było odnaleźć sens tych wszystkich dotykających Cię wydarzeń? A co jeśli powiem Ci, że to wszystko naprawdę ma potężne znaczenie? Co więcej, to faktycznie łączy się w jedną spójną całość. Tak jak ta układanka. I co Ty na to? Zatem pozwól, że opowiem Ci, jak ja połączyłam wszystkie puzzle własnej życiowej układanki. A być może już wkrótce i Tobie uda się tego dokonać. Bo uwierz, Bóg działa w bardzo tajemniczy sposób i z pewnością na naszą korzyść, a nie przeciwko nam. Jak już wspomniałam w poprzedniej części, w trakcie miesięcznego chorobowego w końcu miałam czas na głębsze przemyślenia. Bo kiedy już nie miałam wyjścia i musiałam poświęcić czas sobie, dostrzegłam, że to faktycznie sprawiało, że poniekąd czułam się lepiej. A że to wciąż było dość świeże dla mnie doświadczenie, to oczywiście gdzieś tam w międzyczasie zjadało mi poczucie winy. Więc na przykład nachodziły mnie myśli typu, że zachowuję się jak egoistka, bo najzwyczajniej nie miałam ochoty z nikim rozmawiać. A to wszystko właśnie dlatego, że przyzwyczajona byłam od lat poświęcać uwagę innym, a nie sobie. I choć z perspektywy czasu to wszystko wygląda dość zabawnie, chociażby kiedy o tym pomyślę, to muszę przyznać, że jeszcze wtedy takim nie było. Bo moje przekonania faktycznie sprawiały, że wolałam poświęcać się dla dobra innych i być może to jest dobrym czynem, ale nie, kiedy robisz coś kosztem własnego zdrowia. I to właśnie wtedy zrozumiałam, czemu faktycznie to robiłam. Bo tylko w ten sposób czułam się potrzebna. Myślałam, że jeśli poświęcę się na rzecz innych, to być może w końcu docenię siebie. Dlatego ja i moje potrzeby schodziliśmy na drugi plan. I to z pewnością dlatego miałam problem z samoakceptacją. Bo według mojego ego ja wciąż byłam niewystarczająco dobra.
Więc zawsze znalazło się coś, co mogłabym w sobie poprawić, dopracować albo ulepszyć. Więc katowałam to biedne ciało długimi i ciężkimi treningami, jak gdyby faktycznie miało mi to w czymś pomóc. Gdzie w rzeczywistości doskonale wiedziałam, że przy takim trybie życia jedyne, czego potrzebowałam, to odpoczynku, a nie ciężkiej charówy. Ale jednak, kiedy coś staje się Twoim uzależnieniem, to nie jest takie proste, żeby najzwyczajniej z tego zrezygnować. Więc wtedy nie wystarczy sama świadomość tego, że coś faktycznie źle na Ciebie wpływa. Jeśli powtarzasz jakiś schemat, jakiś wzorzec każdego dnia, to oczywistym jest, że to w końcu staje się Twoim zaprogramowanym nawykiem. I ten nawyk w końcu staje się uzależnieniem. A dzieje się tak w momencie, kiedy dodasz do tego uczucia. A że siłownia kojarzy się ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem, to oczywiście kreuje w Tobie pozytywne doznania. Gorzej natomiast, jeśli brakuje Ci równowagi w życiu, bo to automatycznie oznacza, że będziesz miał tendencję do nadużywania czegoś. Czy też inaczej mówiąc, robienia w nadmiarze, czyli coś, z czym ja zdecydowanie miałam jeszcze wtedy problem. I to między innymi o tych negatywnych uczuciach nagromadzonych w ciele wspomniałam w ostatnim odcinku. Bo kiedy robisz coś wbrew własnym uczuciom, kiedy zmuszasz się do robienia czegoś, co Ci nie służy, kiedy nie słuchasz potrzeb własnego ciała, czy też kiedy ignorujesz sygnały mówiące o tym, że faktycznie być może coś Ci dolega, wtedy właśnie doprowadzamy nasze ciało do nadprodukcji kortyzolu, co zdecydowanie obniża nasze samopoczucie i dlatego też obniża się nasza energia witalna. Zatem, odkąd moje ciało nie było w stanie już przyjąć większej presji, w końcu odmówiło posłuszeństwa. Zresztą wcale mu się nie dziwię, bo ono faktycznie już dawno wołało o pomoc. A ja najwidoczniej zbyt długo je ignorowałam. Dlatego, gdyby nie te wszystkie bolesne symptomy, które odczuwałam, z pewnością dalej kontynuowałabym swój niezdrowy tryb życia. A więc teraz, kiedy ciało uniemożliwiło mi dalsze treningi, przechodziłam nieplanowany detoks, albo oczyszczanie odwyk. I faktycznie na początku przyznaję, że było mi cholernie ciężko, bo dzień bez treningu sprawiał, że automatycznie czułam się mniej atrakcyjna sama przed sobą. Dosłownie widziałam, jak z dnia na dzień przybierałam na wadze, gdzie w rzeczywistości to była opuchlizna od stanów zapalnych, do jakich doprowadziłam swoje ciało. W dodatku nie dojadałam albo bardzo mało jadłam i nieregularnie, więc organizm próbował się zabezpieczyć na wypadek kolejnej głodówki lub katuszy na siłowni. Ale najzabawniejsze jest to, że swoim klientom radziłam wszystko na odwrót od tego, co robiłam sama. I to z pewnością dlatego właśnie oni osiągali swoje cele, podczas gdy ja byłam nieusatysfakcjonowana. I tak też do momentu, aż zostałam przykuta do łóżka. Oj, cierpiało ego, cierpiało. Dosłownie prowadziłam wewnętrzną walkę. Wyobraź sobie ten obraz, kiedy na jednym ramieniu siedzi mały diabełek i mówi: spójrz na siebie,
nie ćwiczysz, przytyłaś. Wiesz, co to jest? To jest właśnie nasze ego, czyli zakodowane w przeszłości wierzenia typu jesteś niewystarczający, inni wyglądają lepiej od ciebie, czegoś ci brakuje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na drugim ramieniu siedzi aniołek i mówi: odpocznij, potrzebujesz relaksu, zajmij się sobą, wyglądasz świetnie i tak dalej. I to jest nasza intuicja, która, jak już mówiłam, wie, czego faktycznie potrzebujemy i co powinniśmy zrobić. A że najzwyczajniej ignorujemy swój wewnętrzny głos, a w tym wskazówki dotyczące potrzeb naszego ciała, to najzwyczajniej nie potrafimy zaufać naszej intuicji. Zamiast tego słuchamy naszego ego, które oczywiście zawsze źle nam radzi. Ale my mimo wszystko robimy to, słuchamy tego, bo to jest przecież czymś, co nam znane. Czyli intuicyjnie wiem, że ćwiczenie w nadmiarze mi zaszkodzi, ale moje zaprogramowane wierzenia mówią, że treningi sprawiają, że będę wyglądał i czuł się znacznie lepiej, więc to robię. A że miałam dość dużo czasu na przemyślenia, to właśnie wtedy to wszystko powoli do mnie docierało. I w końcu zaczynałam rozumieć cały ten mechanizm działania podświadomości. A im bardziej rozumiałam, jak to wszystko faktycznie działa, tym łatwiej mi było wypracować nowe wierzenia. Bo choć samą wiedzę zdobyłam znacznie wcześniej, to jednak wdrożenie czegoś nowego do swojego życia jest znacznie dłuższym procesem. Bo widzisz, w praktyce rzeczywiście wszystko wygląda zupełnie inaczej. Tu dochodzi do swego rodzaju starcia między tym, co mi służy, a tym, co nie. Czyli wewnętrzny konflikt między niezaspokojonymi pragnieniami umysłu, a faktycznymi potrzebami dyktowanymi przez intuicję. Więc przyznaję, bywały faktycznie momenty, że było mi naprawdę ciężko. Ale to choćby w najmniejszym stopniu nie sprawiało, że chciałam się poddać. Wręcz przeciwnie, bo teraz, kiedy już byłam świadoma wszystkich powielanych przez siebie negatywnych wzorców, za wszelką cenę chciałam się ich pozbyć. Bo ta cała izolacja i cisza, która wreszcie zapanowała w moim życiu, faktycznie ukazały mi, jak bardzo istotnym jest, aby zadbać o własne potrzeby w pierwszej kolejności. Jak już wspomniałam w poprzedniej części, samo uleczenie umysłu nie zamyka procesu transformacji. Bo jak też zresztą sama się przekonałam, żeby doszło do całkowitego uleczenia, czyli osiągnięcia upragnionego spokoju i równowagi w życiu, należy zagłębić się w całą esencję życia. I ja oczywiście to zrobiłam. Bo tak, prawdę mówiąc, wszystko idzie ze sobą w parze. A więc w trakcie procesu rozumienia bólów dzieciństwa, kiedy tak przywoływałam te wszystkie stłumione, negatywne uczucia, raptem powróciły te wszystkie najgłębsze pytania, które tak wciąż zadawałam jeszcze jako dziecko. Z tym, że teraz już nie frustrowałam się faktem, że ludzie najzwyczajniej nie znają na to odpowiedzi. Bo teraz rozumiałam, że odpowiedzi na te pytania muszę odnaleźć sama. Na tym właśnie polega cała zabawa w życie. Po tych około 15, a może i 20 latach różnorodnych doświadczeń zauważyłam, że w końcu przestałam mieć problem z moją odmiennością. Wręcz przeciwnie.
Podobało mi się to, że zadaję sobie aż tak głębokie pytania, ale też to, że nikt z mojego otoczenia nie znał na nie odpowiedzi. Bo widzisz, cały ten proces poszukiwawczy stał się moją motywacją, a nawet inspiracją. Do tego stopnia, że każdego dnia budziłam się z potężną satysfakcją na samą myśl, że tam jest coś, czego być może jeszcze nie wiem, ale mogę wiedzieć. Więc wsłuchiwałam się w głos swojego serca i podążałam za jego wskazówkami. Bo zrozumiałam, że skoro rodzi się w tobie jakieś pytanie, to znaczy, że gdzieś tam jest do niego odpowiedź. A że w dzieciństwie najwidoczniej brakowało mi determinacji i cierpliwości, to zamiast poszukiwać, ja zwątpiłam w ich znaczenie i poddałam się. Po czym, chcąc dopasować się do reszty, najzwyczajniej uległam wpływom środowiska, więc zamiast być prawdziwą sobą i kształtować się w kierunku, który faktycznie mnie interesował, stałam się kimś obcym dla siebie. Ale stałam się tym obcym, bo nie chciałam odbiegać od reszty. Co zresztą skończyło się pijaństwem, imprezowaniem i budowaniem toksycznych relacji. A to z kolei oczywiście wytworzyło wewnętrzny konflikt, który doprowadził do częstych infekcji i przewlekłych chorób, z którymi, jak już wiesz z poprzednich części, zmagałam się w przeszłości. A że faktycznie dłużej już nie potrafiłam udawać, że jestem szczęśliwa, będąc kimś, kim nie byłam, to teraz najzwyczajniej wolałam uciec w samotność, aniżeli marnować więcej czasu na nic nieznaczące rozmowy. Tylko proszę, nie odbierz mnie źle, bo mówiąc tak, nie mam na myśli tego, że inni ludzie są gorsi, czy też mniej interesujący. Ja po prostu zaczęłam dostrzegać rzeczy, których niestety inni nie widzieli. Typu powielające się wzorce i schematy, które zdecydowanie wpływały na nas negatywnie. Więc na początku jeszcze tłumaczyłam swoim znajomym, że nie powinniśmy robić pewnych rzeczy, bo one w rzeczywistości nam szkodzą. Ale oni niestety nie rozumieli, czy też nie widzieli swoich zachowań jako te negatywne. Dlatego też z czasem ciężko nam było już znaleźć wspólny język i poza tym wielokrotne tłumaczenie jednej i tej samej rzeczy bez pozytywnych rezultatów okazało się być męczącym, niczym syzyfowa praca. Więc odizolowanie się od całej reszty okazało się być tym jedynym, najrozsądniejszym rozwiązaniem. W końcu miałam czas, żeby przywrócić praktykę medytacji do swojej codziennej rutyny. I pamiętam, że ten pierwszy raz po tak długiej przerwie był zadziwiająco głęboki i znaczący. Bo kiedy już udało mi się wyciszyć umysł i zrelaksować ciało, raptem zaczęły napływać jakieś informacje. Teraz takie małe wtrącenie. Kiedy mówi się o temacie duchowości, ciężko jest wytłumaczyć swoje doświadczenia, bo tego nie da się ubrać w pełni adekwatne słowa. To po prostu trzeba przeżyć. Więc proszę, bądź ze mną cierpliwy, drogi widzu, a ja postaram się wszystko opisać takim, jakim faktycznie było. Ok? Więc zacznijmy od uczuć, które towarzyszyły mi w trakcie medytacji. Otóż, kiedy już udało mi się wejść w trans, raptem zaczęłam odczuwać przepływ energetyczny w ciele, który szedł ruchem wirowym. Rozpoczynał się mniej więcej w okolicach miednicy, a kończył na szczycie głowy.
I tak też energia przemieszczała się z góry na dół i z dołu do góry. Towarzyszyło temu również takie łaskotanie w ciele, które było tak pięknym i błogim stanem, że kompletnie nie miałam ochoty tego przerywać. Natomiast dosłownie chwilę później, kiedy ciało było już zupełnie zrelaksowane, dostawałam różnego rodzaju wiadomości z przesłaniem albo wskazówki. Na przykład przed medytacją zadawałam sobie pytanie albo stawiałam intencję, po czym w medytacji uzyskiwałam swoją odpowiedź. I teraz pozwól, że wyjaśnię, ok? Coś Cię zastanawia, ale nie jesteś pewien, czy to jest słuszne, czy też nie. Po czym w stanie pełnej relaksacji, kiedy natarczywe myśli po prostu się ulatniają, raptem pojawia się zrozumienie, że to coś jest prawdziwe, że to ma sens, że jest słuszne i tak dalej. Jesteś tak bardzo przekonany, że w końcu faktycznie ufasz temu i zaczynasz w to wierzyć. Wierzyć, że to, co się dzieje, czy też to, co tak bardzo chciałeś wiedzieć, rzeczywiście ma znaczenie. Zresztą już w przyszłych odcinkach dowiesz się znacznie więcej na temat wiadomości z przesłaniem, czy chociażby głębokiego znaczenia snów. W tym samym okresie wpadłam również na swego rodzaju dokument zatytułowany Samadhi. Pozwól, że wyjaśnię. Samo słowo samadhi wywodzi się z sanskrytu i oznacza, poczynając od sam, razem z, całkowicie lub doskonale, a oznacza blisko lub dookoła i di oznacza umieścić. Więc teraz, żeby ubrać to w jedną sensowną całość, taką podstawową definicją terminu jest pełny stan koncentracji. Czyli coś, co faktycznie osiągałam w swoich medytacjach, czego doświadczałam. Ponadto samadhi jest stanem, w którym człowiek postrzega siebie jako duszę. Natomiast to błogie uczucie, które temu towarzyszy, jest doświadczeniem boskiej energii, która jest niczym ekstaza. Ale również samadhi jest doświadczeniem percepcji nadświadomości, czyli coś ponad naszą świadomość. Bo widzisz, jako dusza postrzegamy cały wszechświat jako jedność. Innymi słowy, ludzka świadomość staje się jednością z kosmiczną świadomością, czyli wszystkim, co nas otacza. I jest to ta energia Boża. Więc kiedy już doświadczysz tego stanu, raptem zdajesz sobie sprawę, że jesteś czymś znacznie więcej niż co jedynie uwarunkowanym ciałem. Chrześcijańscy świeccy wcześniej opisywali to doświadczenie jako mistyczne małżeństwo, w którym dusza wtapia się w najwyższego Boga i wtedy stają się jednością. Ale nie wtrącajmy religii w to. A żeby faktycznie to zrozumieć, musisz w pierwszej kolejności zrozumieć, kim lub czym jest Bóg. A tego jeszcze wtedy nie potrafiłam pojąć. Rozumiałam, że z pewnością istnieje między nami połączenie, bo faktycznie doznawałam go w swoich medytacjach. A zatem rozumiałam, czym jest świadomość i nadświadomość. O czym oczywiście nie dowiesz się ze szkoły, czy chociażby kościoła, tak? W tamtym momencie byłam już również przekonana o tym, że faktycznie nasze życie ma znacznie głębsze znaczenie. Nawet jeśli jeszcze nie wiedziałam jakie. Bo tak obserwując z boku własne doświadczenia i porównując je z doświadczeniami innych, nieraz zastanawiałam się, dlaczego ja mam ciężej. Co też
sprawiało, że zadawałam sobie coraz więcej i więcej pytań. Po co mi to wszystko? Na co? Dlaczego ja mam tak, a ktoś inny inaczej? I tak dalej, rozumiesz? Ale ponad wszystko, choć jeszcze wtedy było to dość zadziwiającym, to faktycznie nie czułam potrzeby głębszego przekonywania się o prawdziwości doświadczania przez nas procesu reinkarnacji. A przecież o tym nie uczą nas w religii chrześcijańskiej, tak? A jednak mój wewnętrzny głos wystarczająco utwierdził mnie w tym przekonaniu. A jak już powiedziałam, kiedy intuicja mówi, że tak jest, to tak właśnie jest. Zresztą w tym samym czasie przypomniałam sobie powtarzający się sen z dzieciństwa, a dokładniej sen o czasach II wojny światowej, w której brałam udział. Co więcej, ten sen był z dnia na dzień, czyli zawsze kontynuacją ostatniej sceny. A że jako dziecko nie rozumiałam znaczenia, to po prostu każdej nocy przeżywałam ten sam koszmar na nowo. Bo w śnie uciekałam przed uzbrojonymi żołnierzami, którzy chcieli mnie zabić, po czym krzyczałam w niebogłosy, budząc przy tym rodziców. A że jeszcze wtedy kompletnie nie znałam historii, bo jeszcze nie chodziłam wtedy do szkoły, to faktycznie nie rozumiałam tego, co działo się w mojej psychice podczas snu. Skąd to wszystko się wzięło? Ale to nie wszystko, bo w tamtym okresie zrozumiałam znacznie więcej. Chociażby fakt, dlaczego nie potrafiłam odnaleźć się w swojej rodzinie. Czy chociażby to, że ciężko mi było zaakceptować swoje ciało, więc stałam przed lustrem i zastanawiałam się, kim jest ta osoba, na którą patrzę oraz jak postrzegają mnie inni. Bo kiedy przyjmujesz ciało człowieka faktycznie jako dusza, która jest energią, stajesz się w pewnym sensie ograniczonym. Bo przecież będąc energią najzwyczajniej łączysz się ze wszystkim w jedną całość. Podczas gdy przyjmujesz awatar czy też ciało, nie możesz po prostu się ulotnić, bo teraz posiadasz ciało fizyczne złożone m.in. z atomów i materii. A więc jedyną drogą do tego, abyś połączył się z całym stworzeniem na nowo i poczuł jedność, jest w pierwszej kolejności pokonanie barier, które wytwarza jedynie Twój umysł. Bo połączenie jest, było i zawsze będzie. Czyli oduczył się wszystkiego, w co do tej pory wierzyłeś, żeby jednocześnie synchronizować swoje myśli i uczucia do możliwie najwyższej częstotliwości. Energia wibruje z daną częstotliwością, wysoką albo niską. A to, z jaką częstotliwością my wibrujemy, jest silnie związane właśnie z naszym stanem umysłu. Bo przecież ego, które nieświadomie wykreowaliśmy, kreuje negatywne uczucia, czy też przykleja negatywne etykiety. Więc automatycznie obniża naszą częstotliwość. A przecież prawdą jest, że dusza jest niczym innym, ale energetyczną iskrą zrodzoną z Bożej miłości, świadomości i światłości. Dusza jest piękna, perfekcyjna i czysta, bo Bóg nie popełnia błędów. Natomiast wiara w to, że jesteś swoim ciałem czy umysłem, przy czym nadajesz sobie tożsamość, automatycznie odseparowuje Cię od całości. Dodatkowo wykreowane ego wciąż kusi Cię do czynienia złego, a tym samym odwracasz się od swojej pięknej natury i budujesz złą karmę. I to właśnie między innymi to jest Twoim ograniczeniem. O karmie
programie dowiesz się znacznie więcej już w kolejnym odcinku, a może odcinkach powinnam powiedzieć. Natomiast teraz pozwól, że zadam Ci pytanie. Oczywiście retoryczne. Czy teraz rozumiesz już, dlaczego w dzieciństwie było mi aż tak ciężko być po prostu sobą? Moja wiedza wykraczała poza wszelkie informacje, których uczą nas w szkole. Natomiast moje zainteresowania spotykały się z ciągłą krytyką, bo nikt nie rozumiał sposobu, w jaki ja dostrzegałam świat. W domu wciąż słyszałam: czy Ty nie możesz być po prostu taka jak inni? Dlatego właśnie w dzieciństwie chciałam popełnić samobójstwo, bo różnice między mną a rodziną, w której się urodziłam, okazały się być zbyt duże, a bynajmniej tak myślałam w dzieciństwie. I to oczywiście sprawiało, że faktycznie czułam się wyobcowana. Natomiast fakt, że myślałam inaczej od pozostałych, sprawił, że rodzina nieświadomie uświadczała mnie w przekonaniu, że bycie innym jest czymś negatywnym, czymś złym. A ja przez to czułam się gorsza. Zresztą o tym, dlaczego ludzie próbują lub popełniają samobójstwa, dowiesz się znacznie więcej w przyszłych odcinkach. Natomiast na chwilę obecną powiem tylko, że kiedy już po latach zrozumiałam, że samobójstwo zdecydowanie nie jest opcją, czy nie jest rozwiązaniem, bo Bóg najzwyczajniej nie chce mnie jeszcze z powrotem. Z drugiej strony wewnętrzny głos nie pozwalał mi już dłużej uciekać od tego, kim naprawdę byłam, czy jestem. W końcu pozwoliłam sobie na odkrycie własnej natury. I to faktycznie okazało się być zaskakująco przyjemnym doznaniem. Bo to wszystko, czego niedługo później dowiedziałam się o sobie samej, z pewnością nie było czymś, czego chociażby się spodziewałam. Bo to faktycznie było coś znacznie większego i zdecydowanie bardziej szokującego. O czym zresztą opowiem Ci już w kolejnych odcinkach. Jeśli pamiętasz, w ostatniej części wytłumaczyłam, skąd biorą się nasze przekonania. Wytłumaczyłam również, że to my sami kreujemy te wszystkie negatywne uczucia wywodzące się z przeżywanych przez nas doświadczeń. Więc kiedy już dotarło do mnie, jak faktycznie działa cały mechanizm kodowania przez nas informacji, to wraz z tym przyszło zrozumienie i uleczenie. Uleczenie poprzez wybaczenie sobie i innym. Bo faktycznie wybaczenie jest niczym kamień spadający z serca. Dlatego poczułam ogromną ulgę. Ale wspomniałam również, że na tym się nie kończy. Bo w dalszym procesie musisz odkryć, jaki jest sens tych wszystkich doświadczeń. Czyli dlaczego mnie to wszystko spotkało? Czy też czego miało mnie to nauczyć? I kiedy tak próbowałam odnaleźć odpowiedzi do tych wszystkich nurtujących mnie pytań, doznałam kolejnego olśnienia. Bo kiedy znacznie dogłębniej zapoznałam się z całym procesem reinkarnacji, dowiedziałam się, że to Ty wybierasz sobie rodzinę i to Ty również planujesz krok po kroku każde swoje doświadczenie. Czy tego chcesz, czy nie. I faktycznie wtedy to wszystko nabrało zupełnie innego światła. Urodziłam się w tej rodzinie z takimi wierzeniami i takimi przekonaniami, bo to wszystko miało mi pomóc w moim rozwoju duchowym. Zresztą tak jest w przypadku każdego z nas.
pomyśl przez chwilę. Jaki byłby sens tego, że rodzisz się i być może pół życia cierpisz, żeby dosłownie chwilę później umrzeć? Brak sensu, prawda? Dlatego zrozumiałam, że jeśli spróbuję spojrzeć na wszystkie przeszłe doświadczenia z zupełnie innej perspektywy, to z pewnością uda mi się połączyć wszystko w jedną spójną całość. Bo kiedy już tak od lat obserwowałam swoje działania i zachowania i dostrzegłam powielające się sceny, z tym, że z innymi ludźmi, to zrozumiałam, że coś się powtarza. Bo najwidoczniej wcześniej nie wyciągnęłam wniosków i nie nauczyłam się swoich lekcji. Więc sytuacja będzie się powtarzać do tej pory, aż zrozumiem swoją lekcję i zmienię swoje zachowanie, czy też sposób myślenia lub podejście. Albo po prostu wypracuję ulepszony system przekonań, przez co stanę się oczywiście lepszym człowiekiem. Bo to właśnie to nazywamy rozwojem duchowym. Kiedy to poprzez wszystkie doświadczenia życiowe zdobywamy wiedzę, wyciągamy wnioski, uczymy się lekcji, a dzięki temu stajemy się lepszym i jeszcze lepszym człowiekiem. Rozumiesz? Więc kiedy już po raz kolejny spojrzałam na swoje przeszłe doświadczenia, zaczęłam zastanawiać się, czego faktycznie nauczyłam się z każdego z nich. Albo czy ja w ogóle czegoś się nauczyłam. Po czym, porównując swoje poprzednie zachowania z obecnymi, czy też podejście, byłam w stanie dostrzec, czy doszło do wewnętrznej transformacji, czy też nie. Inaczej mówiąc, czy dziś jestem lepszą wersją siebie od wersji, którą byłam 20, 15, 10, 5 lat temu, czy chociażby dzień wcześniej. Rozumiesz? A dzięki temu zrozumiałam, że gdyby nie to, że moi biologiczni rodzice nie znali odpowiedzi na moje pytania, z pewnością nigdy nie skupiłabym się na poszukiwaniu ich znaczenia i odpowiedzi do nich. Gdyby nie to, że wciąż wzbudzali we mnie poczucie, że nauka i wiedza są istotne, to z pewnością nie byłoby to dla mnie aż tak ważnym. Gdyby nie to, że czułam się odepchnięta i niekochana, z pewnością nie stałabym się aż tak szybko samodzielna i niezależna. Gdyby nie to, że wciąż nie dawano mi dojść do głosu, z pewnością nie miałabym w sobie aż tak silnego poczucia, że ja faktycznie mam dużo do powiedzenia. Gdyby nie to, że porównywali mnie do brata, z pewnością nie czułabym aż tak silnej potrzeby udowodnienia innym, że wszyscy jesteśmy równi. Gdyby nie ten wstrętny menadżer, z pewnością nie nauczyłabym się aż tak szybko angielskiego. Ale nie tylko to, bo jemu zawdzięczam znacznie więcej. W końcu to on sprawił, że zbudowałam w sobie siłę i udowodniłam, że faktycznie nic mnie w życiu nie złamie. I znacznie więcej. Czy teraz rozumiesz, dlaczego aż tak ważnym jest, aby medytować? Aby nauczyć się zadawać znaczące pytania i poszukiwać odpowiedzi? Czy rozumiesz, dlaczego aż tak ważnym jest, aby pracować nad sobą i starać się zrozumieć siebie? Czy chociażby to, że należy otworzyć swój umysł i pozwolić sobie na przyjęcie nowej wiedzy? Bo kiedy już to zrobisz, raptem przychodzi zrozumienie. I widzisz, że wszystko faktycznie składa się w jedną sensowną całość. Dosłownie raptem zaczynasz dostrzegać powiązania między każdym doświadczeniem. Co więcej, zaczynasz nawet rozumieć, dlaczego spotkały Cię aż tak przykre zdarzenia, jak te, które faktycznie
miały miejsce w Twoim życiu. A tak na marginesie. Czy już wiesz czemu? Bo to właśnie z tych najgorszych doświadczeń uczymy się najbardziej. Gorzej, jeśli nie chcesz tego widzieć. Bo na przykład czujesz się tak bardzo skrzywdzony przez życie, przez los, że zamiast skupić się na nauce swojej lekcji, ty skupiasz się na kreowaniu negatywnych uczuć, a tym samym obwinianiu innych za Twoje cierpienie. Po czym dusisz w sobie te złe uczucia przez lata, a przez to właśnie czujesz się nieszczęśliwy. Natomiast to uczucie nieszczęścia próbujesz zapchać jakimś mało istotnym, czy jakimiś mało istotnymi, ulotnymi chwilami. Czyli rzucasz się w wir zaspokajania swoich materialnych zachcianek, złudnie myśląc, że to faktycznie Cię uszczęśliwi. A że w rzeczywistości to uczucie szczęścia jest co jedynie fikcją, czy też tymczasowym uczuciem, to skaczesz z jednej skrajności w drugą. Próbujesz wypełnić to uczucie pustki, czy też niespełnienia wszelkiego rodzaju substancjami psychoaktywnymi, czyli leki, narkotyki albo alkohol, otaczając się ogromną ilością dóbr materialnych również, skupiając się jedynie na karierze zawodowej, osiągając sukcesy w pracy. Oczywiście pomijając czy też ignorując potrzeby własnej rodziny przy tym. Po czym szybko okazuje się, że to wciąż nie jest to. A wiesz czemu? Bo permanentne szczęście i spełnienie osiągniesz jedynie poprzez pracę nad zrozumieniem siebie. A to oznacza, że wstąpisz na ścieżkę rozwoju duchowego. I nie myl tego z religią. Czyli to, po co tu faktycznie jesteś. Rozwój duchowy. Ale o tym znacznie więcej dowiesz się już w kolejnych częściach, bo jak już sam widzisz, robi się coraz ciekawiej. I bez obaw, jeśli nie wszystko jeszcze rozumiesz, pamiętaj, że mózg potrzebuje czasu, aby przetworzyć całą informację. Poza tym, tu chodzi o coś znacznie głębszego. Przecież właśnie przeprogramowujemy Twoje dotychczasowe ograniczone wierzenia. A to nie jest szybkim i prostym zabiegiem, lecz całym procesem. Bo słuchając tego wszystkiego, o czym do Ciebie mówię, Ty nieświadomie zostajesz odłączony od swojego dotychczasowego systemu wierzeń. A że jeszcze być może nie rozumiesz do końca, o czym mówię, to przez jakiś okres czasu będziesz wisieć pomiędzy jednym poziomem a drugim. Takie poziomy mają nawet swoją nazwę. Nazywamy to spiralą dynamiczną procesu rozwoju czy też ewolucji człowieka. O czym znacznie więcej oczywiście dowiesz się w nagraniach poświęconych wyłącznie temu tematowi. Jak ja to mówię, ziarno wiedzy zostało zasiane. Teraz czekam na rozwój. Czego możesz od siebie oczekiwać? To z pewnością fakt, że na początku będziesz próbował wyprzeć tę wiedzę, jako że jest czymś nieznanym i zdecydowanie nie odpowiada temu, czego przez lata uczono Cię w szkole, czy też w kościele, czy tradycjach rodzinnych, pokoleniowych. Ułatwieniem dlatego byłoby po prostu czyste zainteresowanie, czyli zadawanie sobie pytań. A co jeśli to faktycznie jest prawdą? A co jeśli to faktycznie pomoże mi spełnić się w życiu, poczuć się lepiej? Bo kiedy już zadasz sobie takie pytania, to uwierz, że odpowiedzi zaczną napływać w najmniej oczekiwanych momentach. Dosłownie wszystko będzie próbowało Ci udowodnić, że to wszystko jest prawdą. A tym samym w końcu nauczysz się dostrzegać znaki i powiązania.
ale nie tylko. Ale pozwól, że to już pozostawię Tobie do odkrycia. Ok? Jedni uważają, że życie jest darem, inni natomiast, że przekleństwem. I to wcale nie zależy od naszych doświadczeń, lecz różnicy w postrzeganiu sytuacji za to, czym faktycznie jest, versus jak postrzega je nasze ego. Bo jeden będzie postrzegał dane doświadczenie jako kara, natomiast inny jako możliwość rozwoju. Jeden będzie użalał się nad sobą i obwiniał innych za swoją krzywdę, podczas gdy inny będzie wyciągał wnioski i budował swój charakter silniejszym. Jeden przez ciąg negatywnych doświadczeń w końcu odwróci się od Boga, podczas gdy inny zaufa całemu procesowi i podda testowi na wytrzymałość. W swoim życiu wielokrotnie byłam poddana tego typu testom i przyznam, że bywało ciężko, bo faktycznie jeszcze na samym początku nie jesteś w stanie dostrzec tego, że Bóg właśnie wystawia Cię na próbę. Więc Twoje reakcje będą różne. Oczywiście w pierwszej kolejności wyłoni się ego, które wpadnie w histerię. Będzie obwiniać innych. Będzie przeklinać Boga, mówiąc: jak mogłeś mi to zrobić? Czy też: jeśli Bóg faktycznie istnieje, to z pewnością nigdy nie pozwoliłby, żebyśmy cierpieli. I tak dalej, i tak dalej. Ale widzisz, prawda jest inna. Bo Bóg kocha Cię bezkondycyjnie, dlatego dał Ci wolną wolę. Masz życie i rób z nim, co tylko chcesz. A Ty, zupełnie nieświadomy siebie i mechanizmu działania swojej psychiki, czy też praw wszechświata, prawa przyciągania chociażby, poprzez swoje działania budujesz swoją karmę, albo dobrą, albo złą. A więc to Ty sam przyciągasz do siebie kłopoty. To Ty sam nieświadomie doprowadzasz do własnego nieszczęścia. Na przykład zamartwiając się o mało istotne rzeczy. Wierząc, że wciąż masz mało. Nie słuchając własnej intuicji. I tak dalej, i tak dalej. Znasz powiedzenie: jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie? Tu nie chodzi o zemstę. Tu chodzi o to, że to, co dajesz od siebie, dostajesz z powrotem. A zatem, jeśli w życiu czynisz zło i życzysz innym źle, właśnie to dostajesz z powrotem. Taki właśnie jest sekret mechanizmu działania wszechświata. Odbicie lustrzane. Natomiast z drugiej strony, im więcej dobra dajesz od siebie innym, tym więcej go dostajesz. Rozumiesz? Jeśli natomiast chodzi o wszelkie wydarzenia mające miejsce w naszym życiu oraz osoby, które stają nam na drodze, drogi widzu, zapewniam Cię, że wszystko było wcześniej zaaranżowane. Natomiast jeśli chodzi o ludzi, faktycznie nie wiem, czy zauważyłeś, ale w życiu raz trafiamy na ten gorszy charakter, po czym na ten lepszy. Jeden wciąga nas w tarapaty, testuje naszą wytrzymałość, cierpliwość, silną wolę, natomiast drugi wskazuje drogę, wyciąga z tarapatów, przynosi dobrą nowinę, czy też wzbudza nadzieję. To z kolei ten lepszy charakter. A zatem, jak widzisz, każdy odgrywa jedynie swoją rolę. I z pewnością stwierdzam, że oba charaktery są nam potrzebne w naszym rozwoju. A takim potwierdzeniem jest fakt, że oni nigdy nie zostają na długo w naszym życiu. No, chyba że wcześniej zaplanowaliśmy sobie wspólne życie, bo bywa i tak. Więc to właśnie poprzez interakcje z nimi i wspólne doświadczenia mamy szansę nauczyć się czegoś
o sobie i tym samym wzrastać wyżej w naszej drabinie podróży duchowej, życiowej. Jeśli jeszcze tego tak nie postrzegasz, spokojnie, to całkowicie normalne. Ale zapewniam Cię, że prędzej czy później zrozumiesz, że to wszystko faktycznie było Ci potrzebne. A mówię tak z własnego doświadczenia, bo to właśnie te najgorsze sytuacje zbudowały mnie najbardziej. A tak na marginesie. Dziś, dzieląc się z Tobą tymi wszystkimi doświadczeniami, tak naprawdę ledwo powstrzymuję się od śmiechu, bo dziś, mając świadomość i zrozumienie przesłania tego wszystkiego, czuję w sercu radość i jestem wdzięczna, że to wszystko kiedykolwiek miało miejsce. Przynajmniej dziś wiem, że jestem niezniszczalna. I Ty też. Tylko musisz w to uwierzyć. Natomiast każde kolejne wyzwanie postrzegam co jedynie jako możliwość rozwoju. Więc jeśli chcesz mnie z jakiegoś powodu wystawić na próbę, zachęcam. A być może wtedy sam się przekonasz, że to wszystko faktycznie jest prawdziwe. Zatem dzisiejszym odcinkiem zachęcam Cię do głębokiej refleksji nad własnym życiem i zastanowienie się, czy faktycznie nauczyłeś się już czegoś ze swoich przeszłych doświadczeń, czy też jeszcze nie. Bo jeśli nie, to przynajmniej będziesz wiedział, czego możesz się spodziewać, a tym samym przygotujesz się na to i być może tym razem podejdziesz do tego z totalnie innym podejściem, albo inaczej. Czyli podejmiesz inne działania, a tym samym wyciągniesz wnioski i nauczysz się swoich lekcji. A zapewniam Cię, że sytuacja już więcej się nie powtórzy. Obiecuję. I tu właśnie chciałabym zakończyć nasz dzisiejszy odcinek. Przypuszczam, że i tak dałam Ci bardzo dużo do myślenia. A zważając na to, że nie są to tematy łatwe, z pewnością będziesz potrzebował znacznie więcej czasu, zanim obejrzysz kolejną część. Albo i nie. Więc kiedy już będziesz możliwie gotowy na więcej, to oczywiście zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego odcinka, w którym opowiem Ci o swoim doświadczeniu z magiczną rośliną, a raczej magicznymi roślinami pochodzącymi z samego serca peruwiańskiej dżungli. A dokładniej mowa tu o ayahuasce i tabako, które w przepięknej ceremonii z szamanem pokazały mi, kim naprawdę jestem. Ale nie tylko. To było jedno z najbardziej wzruszających doświadczeń, jakie mnie w życiu spotkały. I z pewnością to wydarzenie zaliczam do tych najbardziej przełomowych. Bo oczywiście odmieniło moje życie o kolejne 180 stopni. Poza tym opowiem Ci również o planowaniu swojego życia i o tym, czym jest karma oraz jak wpływa ona na nas i nasze życie, a zrobię to oczywiście na podstawie własnych doświadczeń. Zatem zapraszam do oglądania. Premiera już wkrótce. Mam nadzieję, że to nagranie zmotywowało Cię do refleksji nad własnym systemem przekonań, a dzięki temu jesteś w stanie spojrzeć na swoje życie z totalnie innej i nowej perspektywy. A ja oczywiście, jak zawsze, życzę Ci wytrwałości, cierpliwości i dużo siły w dążeniu do odnalezienia własnej prawdy. A jeśli podobało Ci się to nagranie, poproszę o kciuka w górę i podzielenie się linkiem z rodziną czy znajomymi. Natomiast jeśli jeszcze nie subskrybowałeś do mojego kanału, to proszę zrób to już teraz, a pomożesz mi w rozbudowie tego kanału i sięgnięciu jeszcze większej publiki. No i oczywiście będziesz zawsze poinformowany o wszelkich nowościach, jakie pojawią się na tym kanale. I pamiętaj, drogi widzu, świat
potrzebuje przemiany. Zatem wspierając się i wspólnie pracując nad wewnętrzną transformacją, stańmy się tą przemianą i zapoczątkujmy ją. A tymczasem pozdrawiam serdecznie, dzięki za poświęcenie czasu na obejrzenie tego nagrania i oczywiście do następnego razu. Hej!